Witam szanownych widzów kanału Skydive Atmosfera. Doczekałem się dobrej pogody wreszcie, popołudniową porą. Rano nie wiało, ale jakaś wilgoć zaczęła się skrapać i nie można było sprzętu wynieść na dwór. Teraz mi się udało ten sprzęt wynieść. Dzisiaj chciałem pogadać chwileczkę o procesie otwarcia, o bardzo twardych otwarciach i o tym, czy i jaką rolę w tej kwestii pełnią double stowsy, czyli podwójne zaplatanie średnich gumek na mikrolinkach. Mam oczywiście swoją opinię na ten temat i niejednokrotnie już się nią dzieliłem, że powinno się opierać na tym, co producent ustalił, i to, co jest napisane w instrukcji użytkowania spadochronu, jest wiążące dla każdego użytkownika. Jeżeli producent dopuszcza stosowanie double stowsów, ok. Natomiast wydaje mi się, że u żadnego producenta sprzętu spadochronowego, mam na myśli pokrowce, bo paczka wraz z gumkami jest elementem pokrowca. Żaden z producentów pokrowców, jak na dzisiejszy dzień, na przykład nie wprowadził double stowsów na zamykających w plotach paczkę. A to one są najbardziej istotne, jeśli chodzi o proces otwarcia spadochronu. Skoczkowie wiedzą, nawet młodzi skoczkowie, osoby, które nie skaczą, a oglądają ten kanał, powinny już wiedzieć, że odpowiedzialnym elementem za spowolnienie otwarcia spadochronu jest slider, czyli prostokątny kawałek materiału, który w początkowej fazie otwarcia znajduje się u góry czaszy, natomiast w momencie, kiedy czasza jest wyeksponowana na największy wiatr relatywny i otwarcie przy dużej prędkości spowodowałoby obrażenia skoczka, w tym samym momencie, kiedy jest wyeksponowana czasza, wyeksponowany jest również slider. Prędkość, z jaką opada skoczek, wywiera na sliderze ciśnienie i trzyma go pod czaszą. Czasza próbuje się napełnić, jest taka przepychanka, która trwa powiedzmy od sekundy, od pół sekundy do 3-4 sekund. I optymalne dla większości skoczków są czasy napełnienia spadochronu około sekunda, półtorej. Powyżej 2-3 sekund zaczynają się skoczkowie denerwować, a poniżej sekundy można powiedzieć o otwarciach bolesnych. Natomiast trzeba też brać pod uwagę to, że na przykład w base jumpingu, kiedy się ocenia jakiś obiekt i planuje się swój skok, to jeżeli zamierza się otworzyć spadochron do 4 sekund od momentu opuszczenia obiektu, w tym momencie układamy spadochron bez slidera albo ze sliderem na dole. A jeżeli się zamierza otwierać po 4 sekundach i więcej, należy umieścić slider na górze, dlatego że otwarcia przy prędkości, którą uzyska skoczek rozpędzając się przez 4 sekundy i więcej, mogą już być dla niego niezdrowe albo nawet zabójcze. I takie wypadki się obecnie zdarzają, kiedy skoczkowie mają otwarcia na tyle twarde, że ponoszą śmierć podczas tego otwarcia. Czym jest to spowodowane? Spowodowane jest to zaburzeniem procesu otwarcia. Zaburzenie procesu otwarcia może nastąpić na kilku etapach. Często jest związane z przedwczesnym otwarciem spadochronu i takie zaburzenie otwarcia widać na filmie, który nakręcił kiedyś małpa Grześkowi, kiedy to lazy bug, który nie był wyposażony w gumki, wypuścił, nie przytrzymał w ogóle spadochronu podczas otwarcia i otwarcie zostało chaotyczne. Dlatego istotne jest, jeśli chodzi o proces proces układania, tak ułożyć spadochron, aby podczas jego otwierania, dopiero wtedy, kiedy naprężą się wszystkie linki, dopiero wtedy otworzyła się paczka i żeby z niej mu wyszedł spadochron i wtedy jest równomiernie wyeksponowany slider na działanie powietrza. I teraz przesunę kamerę za chwileczkę, ustawię w zupełnie innym kadrze. Pokażę dwa przykłady spadochronów, które niejako zupełnie nie pasują do hipotezy wysuniętej przez producenta spadochronu, który wprowadził modę wśród układaczy spadochronowych na temat double stows, że niejako 6 kg jest potrzebne, aby linki były wyplatane z plotów paczki. Jeżeli jest mniej, jest to niebezpieczne i dlatego trzeba stosować double stows. Chwilka przerwy, cięcie. Oto jest freeback wraz z spadochronem zapasowym. Pokrowiec wraz z uprzężą i spadochronem zapasowym podlega testom produkcyjnym. Jest to najbardziej sprawdzony element całego spadochronu
i można powiedzieć, że jest najbardziej dopracowany, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. W związku z tym, jeśli tak jest, to dlaczego linki, które wychodzą z paczki tego spadochronu, który ratuje życie, jest ostatnim spadochronem, dlaczego te linki wychodzą z siłą zdecydowanie mniejszą niż 6 kg? Jest to spowodowane czymś zupełnie innym niż tym, co jest sugerowane przez wyznawców Double Stows. Nie chodzi o to, żeby te linki były trzymane z dużą siłą. Te linki nie powinny być trzymane z dużą siłą, dlatego że w normalnej paczce, to co potem pokażę, są one zaplecione na rogach paczki. W związku z tym start tej paczki może powodować jej obrót. Aby uniknąć skręcenia linek, przyspieszyć proces napełniania spadochronu, linki są umieszczane w kieszonkach. Czy to jest kieszonka spadochronu zapasowego, czy to jest kieszonka spadochronu base'owego. Tutaj podobna technologia pasuje, tylko że jest trochę ułatwione, jeśli chodzi o układanie. Można sobie spokojnie poukładać w ósemki, które się zmniejszają i dopiero to, co będzie istotne na koniec, to, co jest najważniejsze, to jest zabezpieczenie paczki tak, żeby na pewno otworzyła się dopiero wtedy, kiedy wszystkie linki są naprężone. Tak, żeby do momentu, kiedy linki są luźne, żeby nie można było wyciągnąć spadochronu z paczki. Najbardziej newralgicznym momentem jest start spadochronu, kiedy jeszcze paczka, czy to głównego, czy zapasowego, jest tuż przy pokrowcu, kiedy różnica prędkości jest największa i pilocik szarpie z dużą siłą całą paczkę, wyciągając ją z pokrowca, a jeszcze na paczkę nie działają siły pchające przez powietrze, które wiatr latywny w pewnym momencie zaczyna pchać tą paczkę, ale na samym początku w zawirowaniach pokrowca nie ma tego powietrza. W związku z tym inercja materiału, który jest w środku, jest na tyle istotna, że gumki powinny wytrzymać. I teraz zobaczcie, spadochron zapasowy, czyli ten najważniejszy, ten, który ratuje życie, to też nie jest 6 kg. Na pewno nie jest 6 kg. To nie chodzi o żadne 6 kg. Bardziej będzie chodziło o proporcje, jak na przykład są linki rozmieszczone w gumkach, żeby odpowiednia była masa linek z jednej i drugiej strony, tak żeby w trakcie startu, żeby one się nie wysunęły. Ale ta gumka, która tu jest umieszczona, to jest gumka, która jest w oplocie tekstylnym, aby nie zerwała się. Nawet jeśli w środku włókna gumowe popękają, oczywiście wtedy powinna być wymieniona przez mechanika, ale jeżeli nastąpi w trakcie eksploatacji przez pół roku albo rok w środku coś sparcieje, to i tak ona cały czas spełnia swoją funkcję, jeżeli w jednym miejscu będzie lekko poniszczona, ale ona ma się nie zerwać, ona ma na pewno przytrzymać zamknięty pokrowiec, tak żeby dopiero po naprężeniu linek, kiedy wszystko wypada, żeby można było wyeksponować slider na pracę w relatywnym powietrze. I dopiero w tym wietrze relatywnym uderzenie następuje w slider i uderzenie następuje jednocześnie w komory spadochronu, tym bardziej w środkową komorę, aby nastąpiło napełnienie spadochronu, które będzie kontrolowane przez slider. Jeśli otwarcie byłoby zaburzone, czyli na przykład otworzyłaby się paczka i spadochron napełniałby się całkiem niesymetrycznie, może dojść do sytuacji, w której slider ześlizguje się bokiem i to widać na filmie z otwarcia Grześka. Slider zamiast pracować swoją całą powierzchnią, wślizguje się między strugi powietrza, zjeżdża bardzo szybko w dół, zupełnie nie oporując otwarcia. I podobnie jak w zapasie mamy to zrobione w sprzęcie base'owym, tylko że tutaj znowu linki wychodzą bardzo lekko, żeby przyspieszyć proces otwarcia oraz żeby nie było skręceń linek, ale na końcu mamy faktycznie Double Stowsa, ale tylko jednego. Chodzi o to, żeby znowu przytrzymana była czasza. Tutaj nie ma takiej paczki jak w zapasie, nie ma takiej paczki jak w głównym spadochronie. Jest tylko kieszonka naszyta na środek spływu. W związku z tym, żeby to wszystko się trzymało w kupie, zanim się napełni, żeby było usymetryzowane, jest na końcu jeden wplot linek. Za chwileczkę to posprzątam i przyniosę tu spadochron główny i powiem Wam, o co chodzi w głównym, jakie są miejsca newralgiczne i o co chodzi dalej z tymi Double Stowsami oraz procesem dbania o pewne etapy układania i koncentracji na ważnych elementach, tak żeby nie traktować jakiejś nowej bajki na temat Double Stowsów, że jesteście bezpieczni, jeśli chodzi o twarde otwarcia. To nie Double Stowsy Was zabezpieczają przed tym, tylko zrozumienie układania i zrozumienie działania Waszego spadochronu. Przerywam znowu. Powrót na wizję po krótkiej przerwie technicznej.
Cały czas godzina blisko 17, jak widać słoneczko świeci, troszeczkę jest inaczej, 2 godziny później zachodzi słońce w tej części Hiszpanii. W związku z tym jest wygodniej pracować jako instruktor spadochronowy, a i też fajnie jest, kiedy wieczorem w styczniu można sobie posiedzieć w t-shircie i nie marznąć. Aczkolwiek rano nie jest tak wesoło. Wracam do sprzętu. Ten moment newralgiczny, kiedy startuje paczka, kiedy ona prawidłowo startuje, czyli powiedzmy startuje mniej więcej prostopadle do tułowia skoczka, który jest w tym pokrowcu, można liczyć na to, że nie będzie żadnych zaburzeń procesu napełniania, jeśli wytrzymają gumki. Bo jeśli w tym momencie gumki nie wytrzymają, albo nie wytrzymały wcześniej, kiedy układacz kolanami naciskał na paczkę i po włożeniu do pokrowca, po naciśnięciu zbyt intensywnym spowodował, że gumki popękały, to jest bardzo ryzykowne, bo trzeba sobie zdać sprawę, że w środku zamknięta czasza. Muszę to pokazać, żebyście zobaczyli, o co chodzi. Jeżeli naciskamy kolanami podczas układania, ona już była ułożona i długo leżała sobie w pokrowcu i wszystko się tam ładnie pościągało, ale kiedy jest początkowa faza układania i to powietrze tam rozpycha szczególnie zerówkę, to kiedy naciskamy kolanami, to widać, że rozchodzą się gumki. One się rozchodzą i wszystko jest w porządku, ale jeśli zamykające gumki są zaplecione podwójnie, to droga, na której ta gumka się rozciąga, jest dużo mniejsza. W związku z tym jest większe ryzyko, że przy zamkniętych gumkach double stowsach na zamykających wyłogach, czego serdecznie odradzam, nawet jak lubicie sobie tu robić floty podwójne zaplatanie, niech Wam będzie, ale flotów zamykających nie wolno, bo albo tu się zniszczą i to jest problem, albo przełożenie będzie zupełnie inne. Tutaj jest normalna mała gumka do normalnych linek. Ja pozwolę sobie wymienić tą gumkę na gumkę o rozmiarze większym, którą można użyć do double stowsa. To są najczęściej używane gumki podczas układania spadochronów. Najmniejsza gumka stosowana jest do mikrolinek, średnia gumka jest używana do normalnych linek spadochronów szkolnych, albo takich jak widzieliście, base'owy spadochron też ma takie linki jak spadochron szkolny, natomiast ta najgrubsza jest do tandemów. Nie dlatego, że linki od tandemu są grubsze, tylko dlatego, że masa czaszy w pokrowcu paczce jest o wiele większa. W związku z tym przy wyciąganiu tego wszystkiego musi to wytrzymać ten moment, kiedy inercja materiału czaszy głównej i ruch wyciągania paczki z pokrowca generuje największe obciążenia na gumkach. Gumkę relatywnie łatwo jest wymienić, przy czym niektórzy wzdrygają się i mówią, że to jest trudno zapleść. Oczywiście palcami jest trudno zapleść, ale do tego się używa narzędzi. Już małpy stosują narzędzia, nawet kruki do rozłupowania orzechów używają grawitacji. Żeby założyć gumkę na takie ciasne mocowanie, wystarczy użyć sobie tasiemkę. Tasiemka niekiedy niefortunnie nazywana zaciążką, co się bardziej kojarzy z ciężarnymi. I tu jest założona gumka, która jest wygodniejsza do założenia. Double stows będzie więc wyglądał tak. To będzie normalne zaplecenie gumki, ale jeżeli przełożymy ją jeszcze raz, to zrobimy tak zwane double stows. I teraz faktycznie te linki trzymają się lepiej, trzymają się mocniej i trudniej je wyciągnąć niż linki, które są zaplecione w sposób tradycyjny w normalną gumkę. To bez wątpienia tak. Natomiast pomyślcie sobie, co się dzieje, jeżeli za każdym razem, setki razy, te linki są wyciągane z gumki, która jest podwójnie zapleciona, kiedy większa siła jest generowana, czyli większe tarcie jest na tych linkach, czy to sprzyja eksploatacji, czy nie sprzyja. A jeśli nie jest potrzebne to 6 kg, co pokazywałem na freebagu i co pokazywałem na spadochronie base'owym, jeśli to jest temat poboczny, to po co zużywać swoje linki? Powiem Wam, po co to zostało zrobione moim zdaniem. Moim zdaniem jest to zabieg marketingowy. W momencie, kiedy pozostali producenci spadochronów głównych zaczęli wypuszczać coraz lepsze konstrukcje, ten producent, który kiedyś święcił lata glorii i chwały, teraz nie jest zły. Wydaje mi się, że poszedł po rozum do głowy i uderzył w grupę układaczy. Wygodniej jest układaczowi mieć jeden rodzaj gumek w kieszeni niż 3 rodzaje.
musi układać spadochrony prywatne, które mają mikrolinki, musi układać spadochrony szkolne, które mają grubsze linki i musi układać spadochrony tandemowe. Musiałby mieć w każdej kieszeni trochę gumek innych. I te są dopiero upierdliwe w zakładaniu. W związku z tym, jeżeli dostali rozgrzeszenie od firmy, która produkuje czasze, na to, że można używać double stowsy, to im to jest na rękę, bo jest po prostu wygodniej. Ale jeśli tak jest, to dlaczego żaden z producentów spadochronów pokrowców na spadochrony zapasowe, dlaczego nie używa się double stowsów do zamykania freebaga? Mało tego, jest taki postępowy producent Parachute Laboratories. Oni mają jeszcze ciągle takie gumki do zamykania freebaga i zapasu, więc może i tam powinny być double stows. Oczywiście trochę się z tego naśmiewam, bo uważam, że powinno się do wszystkiego podchodzić w sposób lekko krytyczny i rozumieć, dlaczego coś się robi, a czegoś się nie robi. Moim zdaniem wystarczy, jeżeli linki są prawidłowo zaplecione według tego, co powiedział producent, czyli żeby nie były zbyt małe główki plotów, bo wtedy masa linek pomiędzy gumkami, ta część jest większa niż główki. W związku z tym, jeżeli jest inercja, jeżeli jest start tej paczki przy tej prędkości, to faktycznie one mogą wypaść i będzie coś, co się nazywa wysypem linek. Czyli w najgorszym przypadku te linki, jeżeli przy jakimś tam działaniu jakiejś inercji wypadły, to pozostają te, które są zamykające. Te, które są zamykające, w trakcie, kiedy paczka startuje, one się coraz bardziej dociągają. I dociągają też bardziej linki, w związku z tym nie ma czegoś takiego, że przy starcie te linki mogą wypaść. Odległości między tymi pierścieniami, między grometami, po co się nie z nerwów, tylko jest coraz cieplej. Odległości między tymi są takie, że te główki są bezpieczne. W związku z tym tak naprawdę to, co Was interesuje, jeśli chodzi o uniknięcie bardzo twardych otwarć, to jest stan tych gumek. To te gumki decydują o tym, co się z Wami będzie działo. To te gumki decydują o tym, czy będziecie mieli dobre otwarcie, czy nie. Cały ten szajs tutaj, czyli te gumki, które są tylko, one są po to, aby uporządkować proces otwarcia. One są po to, żeby linki nie splątały się ze sobą. Natomiast nie są po to, żebyśmy mieli uniknięcie twardego otwarcia. Unikniemy twardego otwarcia, jeśli linki będą naprężone w momencie, kiedy otwiera się paczka od głównego spadochronu. Zaburzenia mogą być również inne. Jeżeli jest przedwczesne otwarcie spadochronu, jeżeli ktoś ma sprzęt, który nie jest free fly friendly i w trakcie, kiedy spada na siedząco, wyskoczy pilocik i otworzy Wam spadochron, to może zaistnieć sytuacja, w której linki z jednej grupy przejdą pod pokrowcem od spadochronu zapasowego. Bywają takie sytuacje, że linki od głównego odcinają cały pokrowiec od zapasu, odcinają od uprzęży. Czasami producenci stosują coś, co ma spowodować, że to się ześliźnie z pokrowca, żeby nie zostało tu w tej krawędzi. Ale to nie o to chodzi, chodzi o coś innego. Chodzi o to, że ta część, która została zablokowana pod pokrowcem, to jest powiedzmy niecały metr długości taśm, czyli przesuwamy stopery slidera o prawie metr i wtedy może nastąpić otwarcie, które jest bardzo twarde, czemu sprzyjać będzie oczywiście jeszcze dużo większa prędkość. I na koniec, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Zanim zrobicie double stowsy, sprawdźcie, czy Wasz pilocik jest w dobrym stanie. Dlatego, że jeżeli robicie double stowsy i chcecie, żeby linki były wyciągane z większą siłą, to chciejcie mieć też pilocik, który ma wystarczające właściwości, nie jest zużyty, żeby nie było czegoś takiego, że pilocik nie generuje siły, która wystarcza, żeby wyciągnąć linki. Będziecie mieli po prostu baglocka, czyli zamkniętą paczkę i awarię, którą ten producent uważa za niegroźną. Oczywiście są groźniejsze, natomiast jest ona zupełnie niepotrzebna i nie ma po co jej prowokować. W związku z tym, jeżeli chcecie mieć double stowsy, róbcie. Nie na zamykających, nie tam, gdzie są pierścienie, bo to jest bardzo ryzykowne. I sprawdźcie, czy macie pilocik, który jest wystarczająco duży i czy który nie ma przetrzepanej tkaniny, czy dalej ma możliwości sprostać Waszym pomysłom, jeśli chodzi o double stows. Mam nadzieję, że wyczerpałem w miarę temat, że to jest coś, co Wam się do czegoś przyda, być może do zrozumienia tego, o co chodzi. Nie depczcie swojego pokrowca, kiedy zapinacie go, dlatego że w środku mogą pękać gumki. Widziałem to parę miesięcy temu, kiedy młody instruktor tłumaczył technikę układania. Słabo to tłumaczył i słabo układał. I potem powiedziałem mu, że może zajrzyjmy do środka, bo wydaje mi się, że jeżeli zrobiłeś na tym double stowsy i tak klękałeś, jak klękałeś na tym, to kiedy te gumki są o wiele bardziej naprężone
i szorują pod nie pokrowca i jeszcze naciskamy paczkę, to one mogą popękać. Z 4 była jedna pęknięta. To nie jest zły wynik, ale nadal jest to coś, co jest pewnym ryzykiem. Dziękuję serdecznie, troszkę się napociłem, ale mam nadzieję, że materiał jest na tyle ciekawy, że zrozumiecie kilka rzeczy, które jest związane, jeżeli jest ciekawa, cała masa ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o spadochroniarstwo i ubolewam nad tym, że skoczkowie nie zgłębiają sztuki układania spadochronu. To stąd też jest to hasło, które czasami może jest troszkę kontrowersyjne. Pozdrawiam serdecznie.